słuchajcie, właśnie skończyliśmy odcinek o panu Hwangu, o naszym youtuberze z Korei. Mamy Bartek. Co się dzieje? Musimy nagrać w tej chwili twój odcinek, czyli... Autorski. Wózki, wywozy, przewozy. Wózki, wywozy, przewozy, kiełbasa. Panowie, jedziemy ze stołem do tyłu. Taki był jeden komentarz, słuchajcie, pod naszym filmem i gość po prostu ewidentnie taki, wiecie, gość, który chce nam dokuczyć, no bo wiadomo, że nasza marka staje się coraz bardziej znana. Więc zaczepka, ustawka. Tak, według nas to nie jest ani nasz klient, ani nic, bo pod każdym filmem na wszystkich filmach o Kubricku się podpisuje niepochlubnie, więc wiemy już, że to jest osoba z konkurencji podstawiona, żeby nas tam po prostu pognębić, tak? Ale napisał, że spróbujcie Kubricka na 5. piętro tam wwieźć tym ich wózkiem, tak? No to słuchajcie, to spróbujemy. Bartka wysłałem po takie wózeczki. Słuchajcie, to jest wózeczek, który można normalnie kupić. W markecie, na internecie. Ile, Bartek? No do 300 zł można takie bazowe wersje tych wózków kupić. Do 300 zł, tak? No takie mamy zwykłe. dwa. No to pamiętacie? wózki kurierskie, młynarki nazywają, różne są. Mówiłem wam kiedyś przy jakimś odcinku, że facet u mnie po schodach tą kanapę woził takim wózkiem. Słuchajcie, tutaj było takie w ogóle 2,5 metra i on sobie dał radę i mnie to po prostu zachwyciło i sobie myślę tak, słuchajcie, Milwaukee ma taki wózek. Ma taki wózek. Ile on kosztuje? 1000 zł. 1000 zł, tak? Ten wózek kosztuje 300, jest w każdym sklepie obok was albo 2,5 stówy. Ten? Te niecałe, nawet 220. Więc słuchajcie, jak zwykle znowuż wypuszczamy takiego wabika pod tytułem czy chcecie tego, czy nie. A też jak możecie sobie sami w tani sposób, nie za ten 1000 zł, tylko opowiem za chwilę. Za 2 stówki, ale samemu. To troszeczkę pracy i niewielkie koszty. No. Czyli celem tego odcinka jest zrobić taki wózek, żeby on pasował pod nasze skrzynki, jeżeli potrzebujecie je wysoko wtargać po schodach. Na Mount Everest, a jednocześnie dalej został wózkiem. A jednocześnie ten wózek używać tak, jak jest jego podstawowa funkcja, czyli do przewożenia, nie wiem, kleju, płytek, wszystkiego po schodach. Tak? To co, panowie? I w tym celu zamknąłem się na chwilę w piwnicy. Pokażę wam dlaczego. Tak, ze spawarką. Czyli co? To jest wersja handlowa, tak? Standard trójkołówka, rynkowy. tak? A tutaj, kochani, Bartek, pokaż. Bierzemy? Słuchajcie, wjeżdżam tutaj cały na biało. A tutaj żeśmy zrobili cały na taki biało. sam wózek pod Kubricka. Pod Tomek, Kubricka. pod Kubricka One, Two i Pro. Dobrze, drodzy Państwo, po kolei, tak? Mamy Ściągamy. Piotrek, mamy standardową pomóż bluzkę. Bartkowi, bo kurde bela Z drugiej strony jest jakbyś to, wiesz, otył temat dołu. ciężki. Z samego domu? Tak, z samego dołu bardzo proszę, odepnij. Popatrzcie, co się tutaj... Co się tu wydarzyło? Co to się Czym one wydarzyło? się różnią, Bartek? Pokaż. Słuchajcie, właśnie. najprostsza możliwa przeróbka. Zachowałem tą oryginalną platformę. Piotrze, jakbyś mi tutaj pozwolił. Zachowałem tą oryginalną platformę, bo w tych miejscach ta oryginalna platforma dość skomplikowana, znaczy proste, ale do wyspawania pewnie skomplikowany sposób łączy się z resztą wózka. I jedyne co zrobiłem, to zakupiłem blachę o wymiarze 65 cm na 40 Jaka to jest grubość? 3 mm. Okej. Normalna blacha. Ta blacha została tutaj docięta i w najprostszy możliwy sposób przyspawana do tej starej. Tu. Od razu informacja dla tych, którzy spawać nie lubią, nie umieją, nie mają spawarki. Równie dobrze można tą płytę przykręcić, przynitować i tak dalej. Następna historia jest taka, że chcę przymocować, ale fachowo, bo są takie produkty, takie jakieś tam azjatyckie, gdzie tylko rzucam skrzyneczki i muszę być mistrzem równowagi, żeby je przewieźć. Wiecie z poprzednich odcinków, że wdrażamy w tym momencie tego typu adaptery. Tego typu adaptery, które nie tylko do ściany, do podłogi auta, ale i do tego wózka idealnie się nadają. A zatem zrobiłem 3 otwory w tej płycie. Od spodu, na wylot, tak? Od spodu dospawałem nakrętki, tak? Nakrętki po to, żeby te adapterki Aha, czyli jeszcze raz. Tak. Nakrętki są przyspawane, Tak. tak? A
a w pośrodku nich jest zrobiona dziura w ten sposób, żeby od góry Można było to złapać mógł dokręcić. Tutaj jest 5 punktów montażowych, ja w tym momencie dałem 3, bo one dla mnie są w zupełności wystarczające i zamontowałem te oto adaptery. Czyli w łatwy sposób je zamontowałem, ale też w łatwy sposób mogę je zdemontować, no. pomimo tego, że ta przestrzeń tutaj, popatrzcie jaki też jest zysk, tak? Słuchajcie, teraz pokażę Wam, jak łatwo zamontować, ale i zdemontować te adaptery. I teraz czekaj, Voilà. Bartek, Pokażmy poczekaj. Czyli ja rozumiem, że w tej chwili ta wersja od tej wersji różni się tym, że tam jest ta blacha taka No wąska. jest mała, ja sobie w łatwy sposób wyobrażam, że nawet z zamontowanymi adapterami ta przestrzeń równa jest dużo większa. Czyli na przykład gdybym miał przewieźć worek zaprawy, 40-kilowy, 25, jak zwał, tak zwał, To lepsza jest taka. no duże ryzyko, że go przetargam, zahaczę o coś, tutaj to mogę położyć, podobnie przewożąc większe gabaryty. Ale też mówiłeś mi, Bartek, że możemy sobie zrobić drugą taką, jeżeli potrzebujemy na węższe tematy i sobie przekręcać te śrubki w No zależności można od zrobić, tego, co tutaj jest tylko potrzebujemy. odkręcenie tych dwóch śrub, jedynie tutaj, na co warto zwrócić uwagę, jest nieco ciężej, tak? Jeśli komuś by nie przeszkadzało, to widzę taką możliwą modyfikację, że ta blacha będzie tutaj w jakiś sposób ponacinana, będą porobione otwory, żeby zmniejszyć jej wagę. Tu jeszcze pokazywałeś mi, że A to jest, nie wybiegajmy do przodu, Dobra, tak? dobra. Wybiegajmy do przodu, bo Czyli dobra, Bartek, mamy odkręcone. mówiliśmy o standardowej funkcji wózka, czyli o tej płycie. Wieźliśmy nasze skrzynki Kubricka One tu albo Pro, bo zaraz Wam to wszystko pokażemy, na 5. piętro komfortowym wózkiem do tego przeznaczonym. Tak. Metalowym, solidnym, Trójkołowym. albo jednokołowym na tych gumowych. To już zależy od użytkownika. Te skrzynki żeśmy tam rozładowali, tak? Tak. I mamy dalej, po odkręceniu tych adapterów, mamy Jeśli dalej, to jest konieczne, bo może nie ma takiej potrzeby. jeżeli chcemy tego wózka używać do standardowych Do innych potrzeb, celów niż wożenie czyli skrzynek. płytki, no to te adaptery nam będą przeszkadzać, odkręciliśmy je, mamy zwykłą blachę do wożenia standardowych potrzebnych klej, Tak. zaprawa, płytki, Zyskujemy zyskujemy wygodę na szerokości, powierzchni. tak? I teraz dalej chcemy te skrzynki zwieść na dół. Bartek, czyli teraz Odwracamy proces. dobra, kochani, mamy zamontowane adaptery na naszej blasze, którą dorobiłeś, tak? Tak. Piotr z Bartkiem Montujemy. montujecie. Łana największego, proszę bardzo zobaczyć. Pyk. Pamiętasz, Bartek, jaką nośność ma ten wózek? Niespełna 200 kg. 200 kg. Więc możemy sobie pozwolić naprawdę na pokaźny słupek, dlatego wykorzystujemy tutaj głównie 450. Dobra, czekajcie, teraz jeszcze wezmę XL-a, dobra? Żeby zrobić już taki pełny słupeczek, to wezmę z naszego tutaj z tego żelaznego magazynu XL-a. Postawimy. I słuchajcie, dla naszego kochanego hejtera, który mówi, że popatrzcie, jeszcze nam się, bo to remont kuchni robimy, to mamy takie trochę dla naszego kochanego hejtera, który mówi, że tam ten Kubrick nasz jest taki w ogóle, że tylko... Słuchajcie, a tutaj dwa ważne aspekty. Posłuchajcie, ten wózek jest tak skonstruowany, że on się składa, tak? Więc miejsce, gdzie zrobiliśmy takie ucho, Bartek, ty to sam spawałeś. Tak, dospawałem 2 uszy i zamontowałem pasek. Tutaj, bo popatrzcie, w tej wersji, w tej takiej fabrycznej, Oryginalnej nie ma nic. Tutaj tego nie ma, tak? Tutaj nic nie ma, a myśmy w tym miejscu tutaj dospawali. W tym, dlatego że gdyby było tutaj, no to by się nie składało, zajmowało więcej miejsca podczas transportu, a tak to można to w takiej formule ograniczyć. Więc tutaj żeśmy zrobili, Bartek, zepniemy to. Oczywiście. Popatrzcie, sprawnie tutaj zapinamy. Zwykłe, powszechne klamry z każdego marketu dociągamy. Tutaj pozwól na chwileczkę, tak jest w przypadku Łana i tego montażu, że te skrzynki opierają się poza pasem, który je stabilizuje, też opierają się podczas przechylenia o tą konstrukcję. Ale rozumiem, że tak dopasowywałeś te uchwyty na dole, No tak? tak, Że mierzyłem. najpierw sobie to ułożyłeś, żeby się opierało i potem dokręcałeś. I teraz zobaczcie, przechylamy to na siebie, tak? I zobaczcie, w dość komfortowy sposób z tym jedziemy. Słuchajcie, chcemy ten zestaw, który może ważyć nawet 150 kg. Tam, tak? Te schody mają jakby wyciągnięty ten stopień. To jest bardzo niekomfortowe do wjazdu kołami, ponieważ te koła jakby nam się chowają i muszą tak
przechodzić, tak? Po to są te wózki trójkołowe i dlatego wy możecie sobie wymyślić pomysł. Teraz zobaczcie. Teraz słuchajcie, spróbuję zrobić zakręt. I słuchajcie, i jedziemy z powrotem, tak? To co, pokazaliśmy Wam na takim zbliżeniu, jak ten trzykołowy wózek pracuje na schodach. Tak. Umówmy się, że to nie będzie nigdy lekka sprawa, jeżeli skrzynie są ciężkie, to trzeba się spocić, nie ma rady. No, jest to jakaś tania alternatywa, nie wymagająca wiele pracy, bo tutaj jeszcze chciałem nadmienić, że te wszystkie modyfikacje kosztowały mnie niespełna 100 zł. Myślę tutaj o blasze, myślę tutaj o farbie, myślę tutaj o tych paskach i tak dalej. Czyli cena wózka plus... 250 plus 100 mamy 350, tak? To jest jednak 3 razy mniej niż ten 1000. Niż ten 1000. 350 i teraz dobra, panowie, rozmontujmy łana i... Schowaj gdzieś rozpiętym. I teraz kochani, adapter, ale chyba Bartek musimy go najpierw rozkręcić. Słuchajcie, wyobrażam sobie, że gdybyśmy na przykład na tym wózku chcieli wysoko coś wwieźć, coś drogiego, nie? Jakąś maszynę albo coś takiego, co nie chcielibyśmy, żeby się przesuwało, to też możemy zamontować ten adapter i do tej płyty przykręcić tą rzecz, nie? Żeby ustabilizować dodatkowo ją i żeby to jest coś wartościowego, nie? Jedna z najważniejszych funkcji adaptera. Tak, ale teraz ściągamy i wracamy do klasycznego adaptera. Tak. Czyli teraz tu. I jedziemy z systemem tu. To co panowie? Pro? System Pro. Czyli co? Panowie, dzięki. Jednym prostym pomysłem z zakupionego wózka, czy to jest trójkołowy, bo słuchajcie, nie będziemy tego gnieść, bo przecież jesteście inteligentni, znacie się na rzeczy. To samo możecie zrobić z tym wózkiem, albo z jakimkolwiek innym wózkiem, którym Wam się dobrze jeździ. Pokazaliśmy Wam tylko, że w prosty sposób, inwestując 50 zł w zakupiony wózek, no myślę, że to maksymalnie 100. Maksymalnie 100 z zakupieniem już tych adapterów i tak dalej, można dopasować każdy wózek do wożenia skrzynek, a jednocześnie do wożenia... Nie stracić jego podstawowej funkcjonalności. Bo podstawowa funkcja takiego wózka to jest właśnie wożenie dużych kartonów, czy płytek, czy kleju, czy cementu, czy tam... Co więcej, przy pomocy systemu adapterów możemy wykorzystać wszystkie nasze linie systemu Kubrick. Jakąkolwiek linię wozicie, możecie postawić łana na łana Pro, możecie postawić tu, możecie postawić co tam używacie, to tym wózkiem na górę wwieziecie i zwieziecie. To jest taki krótki pomysł, napiszcie nam co o tym myślicie, jeżeli Wam się podobało to like i fajnie by było jakbyście rzucili suba, a jak Wam się nie podobało to napiszcie dlaczego Wam się nie podobało, czy to w ogóle nie ma sensu. Jeżeli ma sens to obiecujemy, że zrobimy taki wózek, żeby był najbardziej ergonomiczny wśród wszystkich wózków, które są na rynku. To tyle panowie i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia.